Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik, dzisiaj mianowicie troszeczkę o właśnie karmieniu dzieci naturalnym mlekiem. Tak, niestety, moi drodzy, ostatnio rozwija się taki bardzo mocny trend, gdzie dzieci są po prostu karmione właśnie takimi sztucznymi mleczkami i tak dalej. Co nijak ma się to po prostu dla naszej natury, ponieważ skład matki mleka matki jest po prostu całkowicie inny niż podaje się po prostu w tych takich gotowych preparatach, które są. To jest całkiem coś innego. Przede wszystkim jest tam za dużo węglowodanów i tak dalej. Jednak problem pojawia się gdzie indziej. Mianowicie problem pojawia się w składzie obecnego mleka matki. Ponieważ przebadano bardzo wiele próbek tego mleka i po prostu lekarze, jak i eksperci w tym temacie byli po prostu zszokowani. Ponieważ mleko to zawierało niesamowitą ilość toksyn, moi drodzy. To jest naprawdę ogromna ilość toksyn, która tutaj w środku była znaleziona właśnie w tym mleku. I co teraz z tym wszystkim? Dlaczego tam tyle toksyn? Ponieważ lekarze po prostu mówili, no to się nie nadaje w ogóle do karmienia dziecka. A więc, moi drodzy, sprawa wygląda tak. Kobieta podczas ciąży oddaje bardzo dużo toksyn. Praktycznie, że połowę toksyn oddaje wtedy po prostu dziecku. Następnie, kiedy znowu karmi jeszcze dziecko, oddaje jeszcze raz połowę toksyn. I tutaj pojawiają się właśnie problemy tego typu, że bardzo często dziecko jeszcze nawet się nie urodzi, jeszcze jest w matce, a już ma nowotwór stwierdzony. Tak, moi drodzy, to się teraz dzieje bardzo często. I to jest wielki problem, niestety. Również dzieci się rodzą i kiedy już się urodzą, już mają jakieś egzemy, już mają jakieś łuszczyce, tego typu rzeczy. I jest to po prostu bardzo, bardzo niefajne, żeby dziecko już się urodziło i już coś takiego miało. Jak temu zapobiec przede wszystkim? Pierwszą taką sprawą to jest, że trzeba zadbać, nim w ogóle zajdzie się w tą ciążę, o to, żeby organizm był oczyszczony. Tutaj przynajmniej 6 miesięcy kuracji oczyszczającej trzeba zrobić najpierw. To jest takie absolutne minimum, które trzeba zrobić. Oczywiście, jeżeli będzie więcej, będzie jeszcze lepiej. I wtedy po prostu trzeba się odżywiać też zdrowo. Żywność nieprzetworzona, nie jakieś tam różne gotowe rzeczy, które się kupuje dzisiaj w tych plastikach, że wystarczy to tylko odgrzać i to już jest gotowe. Nie, od tego ręce precz. Też popatrzeć na te składy. Jeżeli mamy skład, który się składa z takiej listy nieskończonej, to wiemy, że to też na pewno nie będzie nic dobrego, żeby coś takiego jeść. Nasze babcie mawiały tak: to, czego nie potrafię wymówić i nie wiem, co to jest, tego nie będę jeść. I tego powinniśmy się dzisiaj również trzymać. Także przynajmniej 6 miesięcy. Przynajmniej 6 miesięcy oczyszczania. Czyli po prostu najlepiej sobie zaplanować, kiedy będziecie chcieli mieć takie dziecko i wcześniej już sobie zrobić kuracje oczyszczające. Broń Boże robić kurację oczyszczającą, kiedy jesteście w ciąży, i broń Boże robić kurację oczyszczającą, kiedy się karmi dziecko. Absolutnie tego nie wolno robić. Ponieważ jeżeli zaczniecie to robić, to zaczniecie uwalniać taką ilość toksyn, że po prostu to wszystko jeszcze do tego dziecka pójdzie i dostanie jeszcze więcej toksyn. I wtedy konsekwencje czegoś takiego już są przeróżne. Ponieważ przy tak dużych ilościach toksyn to może mieć dziecko od razu całkowicie jakąś egzemę, nie wiadomo co jeszcze, jakieś inne wysypki, albo może być jeszcze gorzej. Także nigdy nie robimy oczyszczania podczas karmienia albo podczas ciąży. To się zawsze robi przynajmniej 6 miesięcy przed. Podczas ciąży przede wszystkim bardzo ważne jest o to, żeby właśnie dbać o takie zdrowe jedzenie. Jeść głównie produkty nieprzetworzone,
czyli nie te takie, wiecie, z byle czym w środku. Żeby pić czystą wodę przede wszystkim. To są takie główne, najważniejsze rzeczy, których trzeba się po prostu wtedy trzymać. Ogólnie zaleca się również produkty wiążące toksyny, które można by było tutaj sobie też zażywać, czyli na przykład jakieś glinki i tak dalej, i tak dalej. Ale jak wiecie, ja nigdy nikomu niczego nie polecam, jeżeli jest w ciąży, nawet żadnych ziół i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu dla mnie takie coś, czego wolę nie robić. Bo dzisiejszy świat jest tak chemiczny, że kiedy później się coś gdzieś rypnie, a może się rypnąć całkiem z innej przyczyny, to wina i tak zawsze poleci na zioła i inne rzeczy, które były, a to na pewno było to. To jest po prostu standard dzisiejszego świata, więc dlatego kiedy zawsze mnie ktoś pyta, a w ciąży co to ja zawsze mówię, nie, nic, zero. To jest po prostu najlepsza metoda, bo z takich okazji się później korzysta, żeby właśnie oczernić jakieś zioła i tak dalej, albo tego tam nie wolno, tego tam nie wolno. Dlatego ja wolę po prostu powiedzieć, w ciąży po prostu nic. Zdrowe odżywianie, czysta woda, to jest główna podstawa tutaj tego wszystkiego, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Także, niestety, tak to dzisiaj wszystko wygląda. Świat jest bardzo mocno skażony, jak już w wielu filmach wam po prostu mówiłem, gdzie ludzie po prostu już są teraz spalani, bo nie chce się ich nawet grzebać, bo po prostu mają za dużo toksyn w sobie i się obawia się tutaj o skażenie biologiczne. Tak to już w niektórych krajach bywa, niestety, że już po prostu nie wolno po prostu grzebać ludzi, tylko muszą być kremowani. No, tak. No i tyle, co by to było, taki krótki temacik, który tutaj chciałem wam powiedzieć, ponieważ kiedyś mi takie pytanie tutaj na ten temat wpadło, co do karmienia i tak dalej, więc po prostu postanowiłem się wypowiedzieć, pomimo że ja raczej żadnego dziecka nie dam rady nakarmić, ale posiadam na ten temat informacje, ponieważ no tutaj głównie właśnie w Austrii i tak dalej, tam robiono właśnie podobne badania tego typu, które widziałem na oczy, właśnie jeżeli chodzi o składniki toksyczne w takim mleku matki i naprawdę nie wyglądało to dobrze. Absolutnie to nie wyglądało dobrze. Także ja wam życzę miłego dzionka, ja tutaj się troszeczkę hartuję, bo tutaj mamy dzisiaj -6 chyba, a ja sobie tutaj tak przyszedłem w takiej podkoszulce. Także troszeczkę pracuję też i nad oddechem, żeby tutaj się normalnie do tej temperatury przyzwyczaić, bo dopiero przyszedłem z pokoju, gdzie było bardzo ciepło, a tu jest dość zimno. Także może być, że mi tak lekko głos zadrżył czasem, ale to jest kwestia przyzwyczajenia. No cóż, mamy znowu zimę, więc trzeba się znowu dalej hartować. Oczywiście spodni też nie mam. Także życzę wam miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się.